z Kraków. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna, Guru Maharaj. Shivananda is translating. Yes, Maharaj. You're back from India? Yes. Oh. So you got purified, huh? Any interesting pastimes? So many. So tell us something quickly. Well, so Janavi, she fell very sick, and they didn't let me go out of the country because I didn't have the registration at the foreigners registration office. You want to translate? Aha, Maharaj, proszę, żebym w skrócie powiedział o tych przygodach z Indii. No to powiedziałem, że miałem dużo przygód. Janavi bardzo chora była, a mnie z kolei nie chcieli wypuścić z kraju, bo nie miałem rejestracji w biurze rejestracji obcokrajowców. They wouldn't let you leave India. No, because my visa is a student visa that requires registration, and I registered when I first came, but they registered me only for 1 year. And I have 5-year visa, and I didn't know that I have only 1 year registration, so it was expired, and they did that. Anyway, now you're here. Yes, so happy to be back. Om Jnana Timirandasya Janagana Salakayam Chaksu Smiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Upakara Maya Dadatu Sa Parantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavara Kamalan Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagadatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Sari Gauda Bhaktavinda. Everybody, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, More Premananda. Haribo. So we're reading still in the purport, Canto 1, Chapter 9, Text 6 and 7. Today, Nadal jesteśmy w znaczeniu do 6 i 7 wersetu z 9 rozdziału pierwszej księgi Śrimad Bhagavatam. the Prabhupada is giving description of all these various sages. W tym znaczeniu Śrila Prabhupada podaje opis różnych tych mędrców, Who had come to be with Grandfather Bhishma while he was leaving his body. którzy przyszli do dziadka Bhishmy, gdy on opuszczał swoje ciało. Here he mentions Indrapanada, another celebrated rishi. I tu wspomina o Indrapramadzie, który jest innym słynnym rishi. The next is Trita, one of the 3 sons of Prajapati Gautam. He was the 3rd son, and his other 2 brothers were known as Ekat and Dvita. All the brothers were great sages and strict followers of the principles of religion. By dint of severe penances, they were promoted to Brahmaloka, the planet where Brahmaji lives. Once Tirtha Muni fell into a well. He was an organizing worker of many sacrifices and is one of the great sages. He also came to show respect to Bhishma Dev at his deathbed. He was one of the 7 sages in the Varuna Loka. He hailed from the western countries of the world. As such, most probably, he belonged to the European countries. At that time, the whole world was under one Vedic culture. Następnym jest Trita, najmłodszy z 3 synów Prajapatiego Gautamy. Pozostali 2 nosili imiona Ekata i Dwita. Wszyscy byli wielkimi mędrcami i ściśle przestrzegali zasad religii. Za sprawą surowych pokut wznieśli się na Brahmalokę, planetę Brahmy. Pewnego razu Trita Muni wpadł do studni. Był organizatorem wielu ofiar. Jako jeden ze sławnych mędrców przybył oddać część Bhishmie leżącemu na łożu śmierci. Zaliczał się do 7 mędrców z Varuna Loki. Pochodził z krajów zachodu
czyli najprawdopodobniej z obszaru Europy. W owych czasach kultura wedyjska obejmowała swym zasięgiem cały świat. Gristamada, one of the sages of the heavenly kingdom. He was a close friend of Indra, the king of heaven, and was as great as Brihaspati. He used to visit the royal assembly of Maharaj Yudhishthira, and he also visited the place where Bhishma Dev breathed his last. Sometimes he explained the glories of Lord Shiva before Maharaj Yudhishthira. He was the son of Vitahavya, and he resembled in features the body of Indra. Sometimes the enemies of Indra mistook him to be Indra and arrested him. He was a great scholar of the Rig Veda, and thus he was highly respected by the Brahmin community. He lived a life of celibacy and was powerful in every respect. Gritsamada, jeden spośród mędrców z niebieskiego królestwa, bliski przyjaciel Indry, w niczym nie ustępował Brihaspatiemu. Zwykł odwiedzać królewskie zgromadzenie Maharadży Yudhishtiry. Przybył też, gdy Bhishmadeva wydawał ostatnie tchnienie. Wysławiał przed Yudhishtirą pana Shivę. Był synem Vitahavi. Wyglądem przypominał Indrę, że kiedyś pojmali go przez pomyłkę wrogowi Indry. Jako znawca Rigvedy cieszył się wśród Brahminów głębokim poważaniem. Żył w celibacie i był nadzwyczaj potężny. Asita, there was a king of the same name, but herein the Asita mentioned is the Asita Devala Rishi, a great powerful sage of the time. He explained to his father 1,500,000 verses from the Mahabharata. He was one of the members of the snake sacrifice of Maharaj in Janmajaya. He was also present during the coronation ceremony of Maharaj Yudhishthira, along with other great rishis. He also gave Maharaj Yudhishthira instructions while he was in the Agyana hill. He was also one of the devotees of Lord Shiva. Asita. Żył król o tym imieniu, ale Asitą wspomnianym tutaj jest Asita Devala Rishi, potężny mędrzec owych czasów. Objaśnił on swemu ojcu 1,500,000 wersetów Mahabharaty. Brał udział w ofierze z węży przeprowadzonej na życzenie Maharadży Janamejai. Razem z innymi sławnymi mędrcami był obecny podczas koronacji Yudhishtiry. Udzielił mu nauk na wzgórzu Anjana. Zaliczał się do wielbicieli pana Shiwy. Kakshivan, one of the sons of Gautam Muni and father of the great sage Chandrakoshika. He was one of the members of parliament of Maharaj Yudhishthira. Kakshivan, jeden z synów Gautamy Muniego i ojciec wielkiego mędrca Chandrakaushiki, członek parlamentu Maharadży Yudhishtiry. Atri Muni was a great Brahmin sage and one of the mental sons of Brahmaji. Brahmaji is so powerful that he simply by thinking of a son, he can have it. These sons are known as Manasaputras. Out of the 7 Manasaputras of Brahmaji, one of the 7 great Brahmin sages, Atrichi, was one. In his family, the great Pachetas were also born. Atri Muni had 2 Kshatriya sons who became kings. King Atahama is one of them. He is counted as one of the 21 Prajapatis. His wife's name was Anusuya, and he helped Maharaj Parikshit in his great sacrifice. Atri był jednym z 7 wielkich mędrców Brahminów i jednym z 7 synów Brahmy, którzy wyemanowali z jego umysłu Manasaputra. Brahma jest tak potężny, że może dać życie synowi jedynie myśląc o nim. Od niego wywodzili się Praczetowie. Miał 2 synów kszatriów, którzy później zostali królami. Jednym z nich był Atri należał do grona 21 Prajapatich. Pojął za żonę Anasuję. Asystował Maharadży Parikshitowi przy jego wielkich ofiarach. Kaushika, one of the permanent rishi members in the royal assembly of Maharaj Yudhishthira. He sometimes met Lord Krishna. There are several other sages of the same name. Kaushika,
Jeden z mędrców, którzy byli stałymi członkami królewskiego zgromadzenia Maharadży Yudhishtiry, spotkał kiedyś Pana Krishnę. Znanych jest kilku innych mędrców o tym imieniu. Sudarshan, this wheel which is accepted by the personality of Godhead Vishnu or Krishna as his personal weapon is the most powerful weapon, greater than the Brahmastra or similar other disastrous weapons. In some of the Vedic literatures it is said that Agni Dev, the fire god, presented this weapon to Lord Sri Krishna, but factually this weapon is eternally carried by the Lord. Agni Dev presented this weapon to Krishna in the same way that Rukmini was given Maharaj Rukmi to the Lord. The Lord accepts such presentations from his devotee, even though such presentations are eternally his property. There is an elaborate description of this weapon in the Adi Parva of the Mahabharata. Lord Sri Krishna used this weapon to kill Shishupal, a rival of the Lord. He also killed Salva by this weapon, and sometimes he wanted his friend Arjun to use it to kill his enemies. Mahabharata, Virata Parva 56.3. Sudarshana, dysk, którego najwyższy Pan używa jako swej osobistej broni, najpotężniejsza broń, potężniejsza od brahmastr i innych straszliwych środków rażenia. Niektóre pisma wedyjskie mówią, że dysk ten podarował Shri Krishnie Agnideva, Bóg ognia. W istocie Pan Krishna wiecznie nosi tę broń. W stwierdzeniu, że podarował mu ją Agnideva, jest tyle samo prawdy, co w stwierdzeniu, że Rukmini została podarowana Panu przez Maharadżę Rukmę. Pan przyjmuje dary od bhaktów, chociaż i tak są one jego wieczną własnością. Dysk Sudarshana opisano dokładnie w Adi Parwie Mahabharaty. Tą bronią Pan Krishna zabił swych rywali, Shishupalę i Szalwę. Pewnego razu zapragnął, by jego przyjaciel Arjuna użył jej do zabicia wrogów. Mahabharata Virata Parva 56.3. Text number 8. Anyecha munayo brahman brahmartard tayo malaya shishyai upeta ajagmu kasyapangri sadavayaha. Translation. After many others, like Sukadeva Swami and other purified souls, Kasyapa and Angirasa and others, all accompanied by their respective disciples, arrived there. Tekst 8. Przybyło też wiele innych oczyszczonych dusz, takich jak Shukadeva Goswami, Kashyapa, Angirasa i tak dalej. Wszystkim towarzyszyli uczniowie. Report. Sukadeva Goswami, Brahmarata, the famous son and disciple of Sri Vyasadeva, who taught him first the Mahabharata and then Śrimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami recited 1,400,000 verses of the Mahabharata in the council of the Gandharvas, Yakshas and Rakshas, and he recited Śrimad Bhagavatam for the first time in the presence of Maharaj Parikshit. He thoroughly studied all the Vedic literatures from his great father. Thus he was a completely purified soul by dint of his extended knowledge in the principles of religion. From Mahabharata, Sabda Parva 411, it is understood that he was also present in the royal assembly of Maharaj Yudhishthira and at the fasting of Maharaj Parikshit. As a bona fide disciple of Srila Vyasadeva, he inquired from his father very extensively about religious principles and spiritual values, and his great father also satisfied him by teaching him the yoga system by which one can attain the spiritual kingdom. The difference between fruitive work and empiric knowledge, the ways of means of attaining spiritualization, the four ashrams, namely student life, householder life, retired life, and the renounced life, the sublime position of the Supreme Personality of Godhead, the process of seeing him eye to eye, the bona fide candidate to receive knowledge, the consideration of the five elements, the unique position of intelligence, the consciousness of the material nature, and the living entity, the symptoms of the self-realized soul, the working principles of the material body, the symptoms of the influence of the modes of nature, the tree of perpetual desire, and psychic activities. Sometimes he went to the sun planet with the permission of his father and Naradaji. Description of his travel in space was given in the Shanti Parva of the Mahabharata 332. At last he attained the genital realm
He is known by different names like Araneya, Anushuta, Vyasaki, and Vyasatmaja. Znaczenie. Shukadeva Goswami, Brahmarata, słynny syn i uczeń Śri Vyasadevy, dzięki któremu zapoznał się najpierw z treścią Mahabharaty, a później Śrimad Bhagavatam. Wyrecytował 1 400 000 wersetów Mahabharaty na zgromadzeniach Gandharwów, Jakshów i Rakshasów. Jako pierwszy wygłosił Śrimad Bhagavatam w obecności Maharadży Parikshita. Gruntownie przestudiował wszystkie pisma wedyjskie pod kierunkiem swego znakomitego ojca i dzięki zdobytej rozwlekłej wiedzy o zasadach religii był duszą całkowicie oczyszczoną. Z Mahabharaty Shabha Parva 4.11 wynika, że uczestniczył w zgromadzeniu Maharadży Yudhishtiry i towarzyszył królowi Parikshitowi w czasie, gdy ten pościł. Jak przystało na prawdziwego ucznia Śri Vyasadevy, szczegółowo wypytywał go o zasady religii i wartości duchowe. Ojciec zaspokoił ciekawość syna naukami o systemie jogi, zapewniającym wstęp do królestwa duchowego, o różnicy między pracą karmiczną a wiedzą empiryczną, o sposobach i środkach osiągania realizacji duchowej, o 4 etapach życia, nauki, życia rodzinnego, wycofania się z życia rodzinnego oraz ascezy, o wzniosłości Boga, najwyższej osoby i o tym, jak zobaczyć Go twarzą w twarz, o tym, co to znaczy być dobrym kandydatem do otrzymania wiedzy, o 5 elementach materialnych, o wyjątkowej roli inteligencji, o różnicy między naturą materialną a żywą istotą, o cechach duszy samozrealizowanej, o zasadach działania ciała materialnego, o objawach wpływu poszczególnych gun natury, o drzewie wiecznego pragnienia oraz o procesach psychicznych. Swego czasu, za pozwoleniem ojca i Narady, Shukadeva Goswami udał się na słońce. Opis tej podróży zawarty jest w Mahabharacie Shanti Parva 332. Shukadeva Goswami osiągnął królestwo duchowe, znany jest pod imionami Araneya, Arunisuta, Vyasaki i Vyasatmaja. Kashyapa, one of the Prajapatis, the son of Marichi, and one of the sons-in-laws of Prajapati Daksha. He is the father of the gigantic bird Garuda, who was given elephants and tortoises as edibles. He married 13 daughters of Prajapati Daksha, and their names are Aditi, Diti, Danu, Kata, Arista, Sudasa, Sudasa, Illa, Muni, Krodavasa, Tamara, Surabi, Sarama, and Timi. He begot many children, both demigods and demons, by those wives. From his first wife Aditi, all the 12 Adityas were born. One of them is Vamana, the incarnation of Godhead. This great sage, Kashyapa, was also present at the time of Arjuna's birth. He received the presentation of the whole world from Parashurama, and later on he asked Parashurama to go out of the world. His other name is Nemi. He lives in the northern side of the universe. Kashyapa, jeden z Prajapatich, syn Mariczego, jeden z zięciów Prajapatiego Dakszy, ojciec olbrzymiego ptaka Garudy, którego pokarmem stały się słonie i żółwie. Poślubił 13 córek Dakszy, Aditi, Diti, Danu, Kasztę, Arisztę, Sulasę, Ilę, Muni, Khodhavaszę, Tamrę, Surabi, Samarę i Timi. Miał z nimi wiele dzieci, zarówno bogów, jak i demony. Aditi urodziła mu wszystkich 12 Adityów, z których jednym jest inkarnacja Boga, Vamana. Kashyapa obecny był przy narodzinach Arjuny, otrzymał w darze od Parashuramy cały świat i to on później poprosił Parashuramę, by odszedł z tego świata. Zwany inaczej Arishanemi, zamieszkuje północną część wszechświata. Angirasa, he is the son of Maharaj Angira and is known as Brihaspati, the priest of the demigods. It is said that Dronacharya was his partial incarnation. Shukracharya
was the spiritual master of the demons, and Brihaspati challenged him, his son Kacha, and he delivered the fire weapon first to Bhadradvaj Muni. He begot 6 sons, like the fire god, by his wife Chandramasi, one of the reputed stars. He could travel in space, and therefore he could present himself even in the planet of Brahmaloka and Indraloka. He advised the king of heaven, Indra, about conquering the demons. Once he cursed Indra, who thus had to become a hog on earth and was unwilling to return to heaven. Such is the power of the attraction of the illusory energy. Even a hog does not wish to part with its earthly possessions in exchange for heavenly kingdom. He was the religious preceptor of the natives of different planets. Angilasa, syn Maharadżego Angiry, znany lepiej jako Brihaspati, kapłan półbogów. Uważa się, że Dronacharya był jego częściową inkarnacją. Rzucił wyzwanie Shukracharyi, mistrzowi duchowemu demonów. Miał syna imieniem Kacza. Podarował broń ogniową Bharadwadży Muniemu. Ze swoją żoną Chandramasi, jedną ze sławnych gwiazd, miał 6 synów, m.in. Boga Słońca. Posiadł umiejętność podróżowania w przestrzeni kosmicznej i dzięki temu mógł odwiedzać nawet Brahmalokę i Indralokę. Doradzał królowi niebios Indrze, jak pokonać demony, a innym razem obrzucił go klątwą, w wyniku której ten musiał stać się wieprzem na ziemi i nie chciał wracać na swą planetę. Siła przyciągania złudnej energii jest tak ogromna, że nawet wieprz nie pragnie rozstać się ze swą ziemską własnością, choćby dawano mu w zamian niebiańskie królestwo. Brihaspati uczył też religii mieszkańców różnych planet. Text number 9. Tan semetan mahabhagan upalabhya vasutamaha pujaya mahashadarmogyo desh kala vibhagavat abvit. Translation. Vishwadev, who was the best amongst the 8 Vasus, received and welcomed all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to time and place. Tekst 9. Bhishmadeva, najlepszy z 8 Vasów, przyjął i powitał wszystkich niezwykle potężnych mędrców. Znał bowiem doskonale zasady religii i reguły ich stosowania w zależności od czasu i miejsca. Report. Expert religionists know perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and place. All the great acharyas or religious preachers or reformers of the world execute their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. There are different climates and situations in different parts of the world, and if one has to discharge his duties to preach the message of the Lord, he may be expert in adjusting things in terms of time and place. Vishwadeva was one of the great 12 authorities in preaching this cult of devotional service, and therefore he could receive and welcome all the powerful sages assembled there at his deathbed from all parts of the universe. He was certainly unable at that time to welcome and receive them physically because he was neither at his home nor in a normal healthy condition, but he was quite fit by the activities of his sound mind, and therefore he could utter sweet words with hearty expressions, and all of them were well received. One can perform one's duty by physical work, by mind, and by words, and he knew well how to utilize them in the proper place, and therefore there was no difficulty for him to receive them, although physically unfit. Znaczenie. Do doskonałej znajomości religii należy umiejętność dostosowywania jej zasad do czasu i miejsca. Na tym właśnie polegała misja wielkich acharyów, nauczycieli i reformatorów świata. Poszczególne części świata różnią się klimatem i warunkami, to też aby spełniać obowiązek głoszenia nauk Pana, trzeba brać pod uwagę czas i miejsce. Bhishmadeva był jednym z 12 autorytetów, nauczycieli służby oddania. Wiedział więc, jak przyjąć potężnych mędrców zgromadzonych wokół jego łoża śmierci.
Nie mógł oczywiście zrobić tego fizycznie, był poza domem, nie pozwalał mu też na to stan, w jakim się znajdował. Umysł jednakże miał całkowicie sprawny i mógł serdecznymi słowami odpowiednio powitać każdego z zebranych. Obowiązki można wykonywać, posługując się fizycznym ciałem, umysłem oraz słowami. Bhishma potrafił zrobić właściwy użytek ze słów. To też mimo niesprawności fizycznej przyjęcie wszystkich nie było dla niego trudne. Okay, so any questions so far? Jakieś pytania co do tego? This is an important quality, to know how to greet people properly according to their position. To jest ważną cechą, umiejętność powitania każdego odpowiednio do jego pozycji. Even Lord Krishna showed by his own example how to treat superiors. He got off the chariot to touch the feet of Yudhisthira, although obviously he's superior to Yudhisthira. Nawet Pan Krishna pokazywał, jak należy okazywać szacunek starszym. Na przykład schodził z rydwanu, by dotknąć stóp Maharadży Yudhiszthiry, chociaż oczywiście jest nadrzędny od Maharadży Yudhiszthiry. But this etiquette is important because Vaishnavas should be honored properly according to their position. Ale ta etykieta jest ważna, gdyż Wajsznawowie powinni być właściwie honorowani zgodnie z ich pozycją. But the Vaishnav has to know what is his position and what the others' positions are, then he can treat them properly. Także Wajsznawa powinien znać swoją pozycję, znać pozycję innych, by mógł ich właściwie traktować. Someone is more advanced than us, someone is equal to us, someone is less advanced. So we have to deal properly in all circumstances. Jedni są bardziej zaawansowani od nas, inni są na tym samym poziomie co my, a inni są mniej zaawansowani. Także każdego musimy traktować odpowiednio. If we don't, then we can disturb the mind of the Vaishnav, and then our position is dangerous. Jeśli tego nie robimy, to możemy zaniepokoić umysł Wajsznawy i wówczas nasza pozycja będzie niebezpieczna. Text number 10. Krishnam cha tat prabhava jatya asinam jagad ishvaram vidistam pujayam asha mayayo pata vigraham. Translation. Lord Shri Krishna is situated in everyone's heart, yet he manifests his transitive form by his internal potency. This very Lord was sitting before Bhishmadev, and since Bhishmadev knew his glories, he worshipped him duly. Tekst 10. Shri Krishna mieszka w każdym sercu, a jednocześnie za pośrednictwem energii wewnętrznej przejawia swą transcendentalną postać. Ten sam Pan siedział oto przed Bhishmadevą, który świadom był jego chwał, który świadom jego chwały oddał mu należną cześć. Report. The Lord's omnipotency. We said the verse, right? Yes. The Lord omnipotency is displayed by his simultaneous presence in every place. He is present always in his eternal abode, Goloka Vrindavan, and still he is present in everyone's heart and even within every invisible atom. When he manifests his eternal transcendental form in the material world, he does so by his internal potency. The external potency of the material energy has nothing to do with his eternal form. All these truths were known to Sri Bhishmadev, who worshipped him accordingly. Znaczenie. Wszechmoc Pana przejawia się w jego równoczesnej obecności wszędzie. Krishna nigdy nie opuszcza swej wiecznej siedziby, Goloki Vrindavany. Razem jednak przenika każde serce, a nawet każdy atom. Kiedy przejawia swą wieczną, transcendentalną postać w świecie materialnym, dokonuje tego za pomocą swej energii wewnętrznej. Prawdy te znane były w Sri Bhishmadewie, to też oddał on Panu należną cześć. Text 11. Pandu putran upasinam parasya prema sangatan avyachastanu rastraya adi bhutena chakshusha
Translation. The sons of Maharaj Pandu were sitting silently nearby, overtaken with affection for their dying grandfather. Seeing this, Bhishma Dev congratulated them with feeling. There were tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed by love and affection. Tekst 11. Obok siedzieli w milczeniu synowie Maharadży Pandu, przepełnieni miłością do umierającego dziadka. Na ich widok Bhishmadeva powinszował im serdecznie ze łzami uczucia w oczach. So here he is seeing the 5 sons of Pandu were sitting there. Tutaj widzimy, że siedziało tam 5 synów Pandu. And he could see that they had a great affection for him. I widzimy, że darzyli oni jego wielkim uczuciem. So even though just previously they had been fighting, but this is the Kshatriya spirit. They're fighting on principles of religion, and they don't have any malice towards each other. Chociaż wcześniej oni walczyli z nim. Takie są zasady kszatriów, że oni walczą dla zasad religii, mimo że wcale nie czują żadnej wrogości. Report. When Maharaj Pandu died, his sons were small children, and naturally they were brought up under the affection of elderly members of the royal family, specifically by Bhishma Dev. Later on, when the Pandavas were grown up, they were cheated by a cunning Duryodhana and company, and Bhishma Dev, although he knew that the Pandavas were innocent and were unnecessarily put into trouble, could not take the side of the Pandavas for political reasons. At the last stage of life, when Bhishma Dev saw his most exalted grandsons, headed by Maharaj Yudhisthira, sitting very gently at his side, the great warrior grandfather could not check his loving tears, which were automatically flowing from his eyes. He remembered the great tribulations suffered by his most pious grandsons. Certainly he was the most satisfied man because of Yudhisthira's being enthroned in the place of Duryodhana, and thus he began to congratulate them. Znaczenie. Kiedy Maharaja Pandu zmarł, jego synowie byli jeszcze małymi dziećmi, to też naturalną koleją rzeczy przeszli pod czułą opiekę starszych członków rodziny, a szczególnie Bhishmadevy. Później, gdy dorośli, padli ofiarą oszustwa przebiegłego Duryodhany oraz jego stronników i Bhishmadeva, chociaż wiedział, że Pandawowie są niewinni i cierpią niesłusznie, ze względów politycznych nie stanął po ich stronie. Teraz jednak, gdy w ostatniej chwili życia ujrzał swych wzniosłych wnuków z Maharadżą Yudhishthirą na czele, siedzących w milczeniu przy nim, nie mógł powstrzymać łez miłości, które same napłynęły mu do oczu na wspomnienie wszystkiego, co wycierpieli mimo swej wyjątkowej pobożności. Gdy się dowiedział, że Yudhishthira wstąpił na tron i zajął miejsce Duryodhany, poczuł się najszczęśliwszym z ludźmi. Zaczął więc winszować im następującymi słowy. So here we see the men are showing affection to each other. It's not some sentiment, but there's real, genuine affection. Tutaj widzimy ludzi okazujących sobie uczucie. Nie jest to jakiś sentyment, tylko autentyczne uczucie. Okay, text 12. Aho krastam aho nyayam yadyuyam dharma nandana jivutum nartaha klishtam vipra dharma chatutrasyaha. Translation, Bhishma Dev said, oh, what terrible sufferings and what terrible injustices you good souls suffered for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmins, God, and religion. Tekst 12. Bhishmadeva rzekł, o jakie straszliwe cierpienia, jakie potworne niesprawiedliwości musieliście znosić wy, szlachetne dusze, tylko dlatego, że jesteście synami uosobionej religii. Nie wyszlibyście z tych opresji cało, gdyby nie chronili was Brahmini, Bóg i religia. Report, Maharaj Yudhisthira was disturbed due to the great massacre of the Battle of Kurukshetra. Vishnudev could understand this, and therefore he spoke first of the terrible sufferings of Maharaj Yudhisthira. He was put into difficulty by the injustice only,
And the battle of Kurukshetra was fought just to counteract this injustice. Therefore, he should not regret the great massacre. He wanted to point out particularly that they were always protected by the Brahmins, the Lord, and religious principles. As long as they were protected by these three important items, there's no cause of disappointment. Thus, Bhishmadev encouraged Maharaj Yudhishthira to dissipate his despondency. As long as a person is fully in cooperation with the wishes of the Lord, guided by the bona fide Brahmins and Vaishnavas, and strictly following the religious principles, one has no cause for despondency, however trying the circumstances of life may be. Bhishmadev, as one of the authorities in the line, wanted to impress this point upon the Pandavas. Znaczenie. Maharaja Yudhishthira bolał nad krwawą masakrą, do której doszło na Kurukshetrze. Bhishmadeva, świadom tego, już w pierwszych słowach nawiązał do dotkliwych cierpień króla. To, co go spotkało, nie było niczym usprawiedliwione, a bitwa na Kurukshetrze stoczona została właśnie po to, by sprawiedliwości stało się zadość. Yudhishthira nie miał zatem powodu, by żałować dokonanej masakry. Bhishmadeva podkreślił, że Pandawów zawsze chronili Brahmini, Pan i zasady religijne. Jak długo mieli tę ochronę, nie było podstaw do przygnębienia. Starał się w ten sposób dodać otuchy Maharadży Yudhishthirze. Jeśli działamy zgodnie z życzeniem Pana, pod kierunkiem autentycznych Brahminów i Vaishnavów, przestrzegając zasad religijnych, to nawet poddani najcięższej próbie nie powinniśmy tracić ducha. Bhishmadeva, jako jeden z autorytetów sukcesji, chciał wpoić to przekonanie Pandawom. So again, speaking of the affection of the men for each other, there was no hint of homosex. Prabhupada didn't. Wracając do tego uczucia, jakim mężczyźni obdarzali się tutaj, to nie było tutaj kwestii homoseksualności. This was affection for the soul, Było to uczucie do duszy, for the real person. czyli prawdziwej osoby. Okay, any other questions so far? Because I wanted to stop and have japa now because I have to leave a little early. Czy są jakieś pytania? Bo chciałem tutaj już skończyć, dlatego że dzisiaj będę musiał wyjść trochę wcześniej. Guru Maharaj, Hare Krishna, there is a question from Bhakta Alex. He lives with one devotee in Brahmacharya ashram in the temple, and this devotee is really like sleeping by, etc. And he shared that he has. Devotee what? They are really living together in one room, even I assume. And that devotee told Bhakta Alex that he envies him, and that his mind gets very much disturbed because he sees how much Bhakta Alex is, how much service he's doing. So his question is that he wants to have to reach an understanding with everybody, and he gives him kind of an advice what to do better. But he gets reactions that that person doesn't accept this advice, but start to defend himself. And his question is what to do. Bhakta Alex ma pytanie dotyczące jego sytuacji, że mieszka w ashramie razem z jednym innym bhaktą, który jest o niego zazdrosny, i gdy Bhakta Alex daje jemu rady, co on by mógł robić, jakby mógł się poprawić, to on odpowiada jedynie złością i nie podoba mu się, więc dlatego Bhakta Alex pyta, co robić w tej sytuacji. Everybody heard him okay? Czy wszyscy słyszeli? So the first point is, to live in the temple, one has to be qualified. Prabhupada just didn't let anybody live in the temple. Więc pierwszym punktem jest to, że żeby mieszkać w świątyni, trzeba być kwalifikowanym. Ślad Prabhupada nie pozwalał, by tak po prostu wszyscy sobie zamieszkali w świątyni. Matter of fact, he cautioned us not to prematurely bring people into the temple who weren't ready had to accept the discipline of the ashrams. Naprawdę ślad Prabhupada ostrzegał nas, byśmy nie przyjmowali tak do świątyni bez wszystkich względu na wszystko
Przede wszystkim oni powinni Alex, być... shut off your microphone. Alex, wyłącz swój mikrofon. Go ahead. You finished? Yes. So who the temple president should, if you have a complaint about somebody living in the temple, maybe they shouldn't be living in the temple. So bring your complaint to the proper authority and have a meeting with you, the temple president, and this person. Także jeśli masz jakieś zastrzeżenia do kogoś, kto mieszka w świątyni, to może ta osoba nie powinna mieszkać w świątyni. Także spotkajcie się we trójkę, ty, ta osoba i prezydent świątyni i omówcie tą sytuację. Has he tried doing that? Czy próbowałeś tego? Alex. Alex. Alex, mikrofon. He wrote in chat that yes, he tried Да, that. пытался еще нет. Huh? Tak, yes, he was saying. He tried. He told the situation is still Wait a repeating minute. again. Let's hear from Mataji. Go ahead. He wrote that yes, he tried that, but even after the discussion with the temple authorities, the situation repeats again and again. Tak, So on you próbował go to the- tego, ale nawet pomimo porozmawiania z autorytetami świątyni, ta sytuacja powtarza się raz po raz. Of course, it depends how much he's disturbing, but you should go again and again also to the temple authorities and say the situation is not improved. What can I do from here, sitting in Orlando? To wszystko zależy, na ile ta sytuacja jest uciążliwa, ale jeśli to się powtarza raz za razem, no to tak samo ty powinieneś raz za razem iść do autorytetów i powiedzieć im, że nic się nie poprawiło. Co ja, siedząc tutaj w Orlando, mogę na to poradzić? Anyone else? A czy ktoś inny ma jeszcze jakieś pytania? Guru Maharaj, Bhakta Alex is commenting that his question is about how to find a key to the heart of that devotee, if it's possible. To pytanie Bhakty Alexa dotyczy tego, jak znaleźć klucz do serca tego Bhakty, jeśli to w ogóle jest możliwe. You want a key to somebody's heart, they have to give you the key. Jeśli chcesz klucza do czyjegoś serca, to ta osoba musi dać ci ten klucz. Anyone else have a question? Ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Guru Maharaj, Mataji Anna from Kiev, she prepared the homework that you gave to her to find a story about this Srinjaya, Maharaja Srinjaya and his daughter, and that Narada Muni and Parvata Munis were in a difficult situation about the story. When would it be convenient for you that we can share the story, and in which way? We can do it now. How long will it take? Mataji Anna, It's quite long story. I can try to make it as short as possible, but still it's yeah, okay. So the story is that Parvata Muni and Narada. Więc Mataji Anna zrobiła swoje zadanie domowe i przygotowała tą historię o Srinjai oraz Naradzie i Parvacie Munim. Także Mataji w skrócie opowie tą historię. One time Narada Muni and Parvata Muni, they would like to have some pastime on the earth, and they came from heavenly planet to their earth planet. Narada Muni i Parvata Muni kiedyś chcieli mieć jakieś rozrywki na Ziemi, więc przyszli tutaj na Ziemię z planet niebiańskich. And Who's translating into Russian? yeah, I do both. So then Narada Muni is guru of Parvata Muni, and they also have some kind of relationship of family members. So they were very good friends, and they gave a promise to each other they will have no secrets from each other when they go to the earth. Więc Narada Muni i Parvata Muni mają taki związek rodzinny i przed udaniem się na Ziemię umówili się, że nie będą mieli przed sobą żadnych tajemnic. Go ahead.
Yeah, I'm trying to finish Russian, sorry. And then when they came, Maharaja Srinjaya offered them a very nice place to live, food and service and everything, like all the grihasthas do to please saint people. I gdy oni przybyli tu na ziemię, to Maharaja Srinjaya oferował im doskonałe warunki, jakieś miejsce do zamieszkania, jedzenie i tak dalej, tak jak wszyscy grihastowie powinni robić tutaj na ziemi dla gości. And then he also offered his daughter Damayanti, who was very beautiful and very humble, to serve the sages. I także oferował swoją bardzo piękną córkę Damayanti, żeby ona służyła mędrcom. And Damayanti, she really liked Narada Muni. He looked very young and handsome and shining, and he just came from heavenly planets, and he also liked her. I Damayanti bardzo spodobał się Narada Muni. On tak po przybyciu z planet niebiańskich wyglądał bardzo młodo i pięknie i ona także się Naradze spodobała. So when they finished eating, Parvata Muni, he understood what happened, and he came to Narada Muni and told, "Do you want to tell me something?" And Narada Muni told that, "No, nothing." I gdy skończyli jeść, to Parvata Muni, widząc, co się dzieje, zapytał Narada Muniego, czy chcesz mi coś powiedzieć, ale Narada powiedział, nie, nic. And then Listen, wait a second. Are we sure that this story is bona fide? Przede wszystkim chciałem zapytać, czy jesteś pewna, że ta historia jest bona fide? She told that Mataji Anna, he wrote this story from a lecture of Bhaktivedanta Maharaj, and she could not find a scripture's reference to this story, but she trusted this source. Mataji Anna nie mogła znaleźć źródła tej historii, ale słyszała ją na wykładzie Bhaktivedanta Maharaja, także ufa temu źródłu. I don't think I want to hear this story. Nie jestem pewny, czy chcę słyszeć tę historię. Because it's just some, Bhakti, where did he get this information? Because now we're putting Narada Muni in a bad light. Nie chcę słuchać tej historii, bo ona stawia Narada Muniego w złym świetle. So I think we should stop. Także myślę, że powinniśmy tu skończyć. Unless you find some shastra to support this story. O ile nie znajdziesz jakiejś szastry, która by potwierdzała tę historię. Not that you heard from this person who heard from this person. We want shastra. Nie tak, że słyszała od tej osoby, która słyszała od tej osoby. Chcemy słuchać szastr. Okay, I want to stop now. I have to leave early. Dobrze, ja wcześniej będę musiał pójść, także chciałbym tutaj skończyć. We'll see you all on Friday. I zobaczymy się wszyscy w piątek. Srila Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Hare Krishna. Dobrego wieczoru. Dziękujemy. Hare Krishna, dziękujemy. Sivananda Prabhu. Dziękujemy. Bądź błogosławiony. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Powodzenia nam wszystkim.